Witam Was serdecznie w mojej kuchni. Tym razem nie wieczorem, a z rana, bardzo wcześnie. W kuchni bardzo ładnie pachnie, bo wstałem dzisiaj naprawdę wcześnie i się cały gar porządnego domowego rosołu gotuje. Także działania kulinarne od samego rana do samego wieczora. Szynkowa z szynkowara. Wspominałem już nieraz, że praktycznie, prawie każdą kiełbasę da się zaadoptować do wersji szynkowarowej. Oczywiście to nie będzie to samo. To jest wersja tej kiełbasy. Skład podobny, kształt troszeczkę większy, bo szynkowar ma swoją średnicę. Jeżeli kiełbasa wędzona, to tutaj wędzenia nie będzie, chociaż udowodniłem, że mielonkę można wędzić. Tutaj daję link. Możecie sobie obejrzeć taki film, więc teoretycznie można byłoby to także do wędzarni wsadzić. Ale przecież nie każdy ma wędzarnię i nie każdy ma taką możliwość. Można to oczywiście zastąpić też jakimiś substytutami typu dym wędzarniczy w płynie, czy też sól wędzona, papryka wędzona, jeżeli receptura tego wymaga, że można taką przyprawę dodać. To już zostawiam indywidualnemu rozpatrzeniu. Ja mam wędzarnię, więc ja bym to wędził, ale wykonam sobie zwykłą wędlinkę parzoną w szynkowarze, lżejsza dla żołądka, na wzór kiełbasy szynkowej. Ja mam tutaj 4 kg mięcha. To jest dużo, nawet na 3 szynkowary, bo na 3 szynkowary to powinno wyjść około 3,3 kg. Więc to, co mam w nadmiarze, a będzie zmielone drobno, to takie 0,7 kg odłożę. Tu już mam pojemnik, wagę przygotowaną. Niedawno na grillu robiłem takie kanapki z mięskiem, zapiekałem sobie takie bałkańskie princeski, rodzaj zapiekanki. Dzisiaj sobie wykonam taką wersję z mniejszą ilością mięsa na chlebku, a nie na bułce, za to z solidnym kawałem halloumi na wierzchu. Więc to będzie przy okazji jakiś posiłek w dniu dzisiejszym. Dlatego wspominałem, że działania kulinarne od rana do wieczora. Film o tych zapiekankach tutaj daję link, możecie sobie obejrzeć. A ja co? Będę działał dalej. Tutaj mam ile tu było? 3,4 kg szynki łącznie i 0,6 boczku. Tak jak powiedziałem, część tej szynki 0,7, bo tylko ona będzie drobno mielona, odejmę, więc w tej recepturze na szynkowary będzie około 2,7 kg. 2,7 kg będzie szynki i zakręciłem się trochę, te poranne liczenie mi nie wyszło. 2,7 kg szynki zostanie i 0,6 kg boczku. Z szynki to, co okroję z zewnątrz, wszelkie tłuszczyki i te nierówności różnego rodzaju, w każdym razie w ilości około połowy tego będzie zmielone na drobnym oczku. Boczek całości będzie zmielony na oczku 8 mm, po to, żeby były te małe wtrącenia tłuszczyku, ale żeby nie było ich za dużo. Resztę szynki, to najpiękniejsze mięsko, pokroję nożem w taką kostkę 3-5 cm. Solidna, szynkowar duży, więc ograniczeniem jest tylko to, żeby nie były za wielkie te kawałki, żeby to się nie próbowało rozpadać podczas krojenia. Takie 3-5 cm to są akurat dobre kawałki. No i teraz przyprawa. Całość przyprawię bazowo, czyli dam 55 g soli, już mówię o tej ilości mięska szynkowarowego, czyli 3,3 kg. 55 g soli, przy czym jest to pół na pół u mnie, sól zwykła i sól peklująca. Do tego jest 5 g pieprzu i około 1,5 g gałki muszkatałowej mielonej. Teraz takie wtrącenie a propos pieprzu, bo przy okazji chciałem pozdrowić Steka z Kambodży i wszystkich rodaków tam żyjących, bo ja akurat dodaję świeżutki pieprz, który z Kambodży od Steka właśnie do mnie przyjechał. Tak jak i ta koszulka, jego firmowa.
z tego co wiem, jedyna w Polsce. Także drugiej takiej nie spotkam. Dzięki Steku, pozdrawiam Was serdecznie. Oczywiście pieprz możecie dać nasz, krajowy. Ja po prostu dałem taki, bo taki dostałem. I raz na jakiś czas taka paczuszka do mnie przychodzi, za co bardzo, bardzo dziękuję. To jest podstawa do całości, ale gdybym wszystko wykonał tak samo, to byłoby nudnie. Dlatego do każdego szynkowara coś dorzucę. Bo kto domowemu wędliniarzowi zabroni? Do pierwszego szynkowara dorzucę jeszcze, pierwszy będzie właśnie z tą bazą. Do drugiego dorzucę rozgniecione w moździerzu 2 łyżeczki pieprzu. Chodzi taki, żeby była to wersja pieprzu tłuczonego, więc nie będę go za bardzo rozgniatał, tylko tyle, żeby go skruszyć. I to będzie do drugiego, a do trzeciego dodam sobie pół łyżeczki kolendry, pół łyżeczki mielonego ziela angielskiego i taką dobrą łyżeczkę gorczycy. Oczywiście to już zupełnie odjechane. To już w ogóle nie idzie w stronę kiełbasy szynkowej, ale dlaczego mam mieć nudno? A może coś przy okazji fajnego z tego wyjdzie. Warto sprawdzić. Pewnie na degustację będę otwierał tylko jeden z nich. A co do reszty to napiszę albo na blogu, albo w komentarzu. W ogóle na blogu macie wszystkie szczegóły każdego przepisu, który się pokazuje, każdego filmu, więc tam odsyłam. I tam też wrażenia odnośnie innych opiszę. A może akurat tak się zdarzy, że film będzie publikowany za dłuższy okres czasu i zdążę otworzyć wszystkie. Zobaczymy, jak będzie. Myślę, że się nagadałem. Dużo się nagadałem. Najwyższy czas brać się za robotę, więc okrawam szynkę. Tak mniej więcej połowę jej muszę okroić z tych marniejszych i tłustszych rzeczy. Zmielę to na drobnym, potem zmienię oczko na 8, mielę boczek, resztę kroję nożem. I jakbym coś musiał dopowiedzieć, to w narracji, bo już się wystarczająco dużo nagadałem. Zaczynam. Część szynki z tłuszczykiem mielę drobno. Boczek mielę na sitku 8 mm. Czystą szynkę kroję w grubą kostkę. Dodaję przyprawy bazowe: sól, pieprz i gałka muszkatałowa. Mieszam i napełniam pierwszy szynkowar. Ubijam warstwami. Oczywiście oznaczam, jaka jest w nim zawartość. Odważam kolejną porcję mięsa. Dodaję skruszony w moździerzu pieprz. Mieszam i napełniam drugi szynkowar. Ten także oznaczam. Do pozostałego mięsa dodaję mieloną kolendrę, angielskie ziele oraz ziarenka gorczycy. I powtarzam poprzednie czynności.
Szynkowary wstawiam na cały dzień do lodówki. Obróbka termiczna będzie w godzinach wieczornych. Szynkowary są prosto z lodówki, więc przedłużę czas parzenia do 2 godzin i 20 minut. Temperatura wody 80 stopni. Po parzeniu wyjmuję szynkowary, otwieram i usuwam sprężyny. Mięso zatrzyma w sobie więcej soków. Zostawiam tak na 30 minut, a potem studzę w zimnej wodzie i całą noc w lodówce. Pachnie niesamowicie. Jak widać, piękne, ładne, grube kawałki mięsa. O, uciekłoby mi, szkoda byłoby. I co z tego, że nie wędzone? Jest naprawdę pyszne. Do tego jeszcze bonusik. Nie wiem, czy widać. Trochę tam galaretki jest na dole. Miam. Bardzo, bardzo dobre. Bardzo smaczne. Wersja pikantna będzie wygląda, ta bardziej pikantna, czyli z tłuczonym pieprzem. Będzie wyglądała tak samo, być może będzie miała gdzieś wtrącenia, ale jak się uda, to rozkroję i pokażę, jak wygląda ta wersja z dodatkiem gorczycy i w narracji powiem też, jak smakuje, jak to się ułożyło w odniesieniu do tej wersji, bo ta jest naprawdę pyszna. Ja wiem, że to jest poranek, ja jestem głodny i moje wrażenia smakowe mogą być właśnie tym głodem spotęgowane, ale jest dobrze. Jest naprawdę dobrze po raz kolejny. Szynkowar dostarczył mi dużo smakowitej radości. Domowy chlebek, domowa wędlinka i będzie śniadanie. A jak się Wam podobało, dajcie łapkę w górę. Zapraszam na kolejne odcinki. Udostępniajcie, komentujcie, bo pamiętajcie, że każdy komentarz, każda łapka w górę spowoduje, że film będzie bardziej widoczny i za to dziękuję. Smacznego Wam życzę. Na razie. Po kilku dniach otwieram ten szynkowar z gorczycą. Jej ziarenka są dobrze widoczne. A smak tej wersji jest super, bardzo ciekawy. Spróbujcie sami. Zapraszam, wpadnijcie na zakupy do mojego sklepu. Znajdziecie tutaj takie rzeczy jak wędzarnie i generatory dymu, szynkowary, sprzęt dla winiarzy, sprzęt i surowce dla piwowarów,
inne akcesoria do wyrobów domowych oraz unikatowe tematyczne koszulki i literatura dla pasjonatów. Zapraszam!